Pamiętam taki mem, kiedy była przejściówka z USB na kabel do betoniarki, gdybyście na przykład chcieli sobie podłączyć betoniarkę do drukarki. Dajmy na to. A gdybyście chcieli to jeszcze zautomatyzować, taką betoniarkę, to właśnie taki Hittite 16 A pozwoli Wam to zrobić. Zapraszam do jego recenzji. Przekaźnik jak przekaźnik, nie? Jest ich pełno, działa po Z-Wave, Z-Wave Plus, więc podłączymy go do wszelkich bramek działających po Z-Wave, na przykład do bramki Fibaro albo do bramki Hubitat, do której my osobiście go podłączyliśmy. Więc poza tym, że jest to przekaźnik, który pozwala nam automatyzować, czyli włączyć i wyłączyć coś, to co jest w tym takiego wyjątkowego? Ano to, że działa on na 16 A, czyli jesteście w stanie podłączyć do niego naprawdę potężne sprzęty, które potrzebują duży pobór mocy. Na przykład ogrzewanie elektryczne, dajmy na to. Albo wcześniej wymienioną betoniarkę, jeżeli akurat chcecie, żeby ona się, nie wiem, kręciła od 8 do 15 i tylko wtedy. No nie widzę tu większego sensu, ale można. No ogółem chodzi właśnie o to, że Hittite zdecydował się zrobić taki przekaźnik dla bardziej wymagających, czyli dla sprzętów, które mają naprawdę duży pobór mocy, właśnie taki oto niewielki przekaźnik. Dostałem jeszcze informację z zaświatów, że można do niego boiler podłączyć i to też jest fakt. Czyli jeżeli chcecie zautomatyzować sobie boiler, a to już jest powiedzmy bardziej prawdopodobne, to właśnie takim przekaźnikiem możecie to zrobić. To teraz aplikacja 2 razy H. Hittite i Hubitat, bo do bramki Hubitata podłączyliśmy właśnie Hittita. Jeżeli chodzi o proces parowania, to on jest dosyć prosty, czyli po prostu w pierwszej kolejności wchodzimy w tryb parowania w centralce, później 3-krotnie klikamy przycisk parowania na samym przekaźniku i jest. On się już po chwili będzie w niej pojawi. Jeżeli chodzi o template'y, to wśród podstawowych template'ów Hubitata akurat dla tego konkretnego rodzaju przekaźnika nie ma. Bo tutaj możecie zresztą zobaczyć te różne hitytowe, bo tam jest Repeater, Smoke, Temp, TRM3, które też recenzowaliśmy. Ale mamy taki Generic Z-Wave Relay, czyli generyczny template dla przekaźników po Z-Wave'ie i tam już jak w nim dodamy właśnie nasz przekaźnik 16 A, to będzie działać. Będziemy mogli sobie właśnie te nasze ogrzewanie, czy piece, czy urządzenia AGD automatyzować. Wzmocniony przekaźnik sobie z nimi wszystkimi poradzi. Oczywiście, jeżeli chcecie na przykład robić ogrzewanie elektryczne, to sam przekaźnik nie wystarczy, musicie mieć jeszcze czujniki temperatury. Mając to wszystko, to będziecie mogli tutaj sobie podziałać. Przekaźnik Hittite jeszcze monitoruje zużytą energię, co jest istotne przy tego typu urządzeniach, które naprawdę jej dużo pobierają, więc tak jak mamy, nie wiem, małą lampkę, którą odpalamy raz na parę dni, to tam nic wielkiego nie będzie. Ale przy tym urządzeniu wydaje mi się, że to ma sens. Jeżeli chodzi o to, do czego go podłączamy, on działa co prawda na jednym obwodzie, ale możemy go podłączyć do podwójnego przycisku i on w tym momencie jest w stanie tak naprawdę budować sceny na pojedynczym kliknięciu, podwójnym, na przytrzymaniu tego klawisza, więc tych scen mamy całkiem sporo i możemy je sobie automatyzować. Podsumowując trochę to urządzenie, bo tak jak widzicie, to nie jest jakoś super długa recenzja, bo nie musi być. Hittite znowu zrobiło sprzęt dla osób, które go potrzebują i wiedzą do czego go potrzebują. Czyli to nie jest coś, czym sobie zautomatyzujecie, nie wiem, oświetlenie w domu. Do tego są inne przekaźniki. Ale jeżeli macie coś konkretnego, co potrzebuje dużego poboru energii, najlepiej AGD, ogrzewanie elektryczne, boiler, coś takiego, to właśnie ten oto przekaźnik jest w stanie Wam pomóc i dzięki takiej centralce jak Hubitat możecie budować na nim sceny. A ja Was zapraszam do naszych pozostałych recenzji Hittite. Już testowaliśmy kilka ich sprzętów i możecie je znaleźć na naszym kanale YouTube.